Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 20 dzień czerwca 2023 roku. Imieniny obchodzą Gemma i Silveriusz. W Londynie w naszym biurze mamy 18 stopni Celsjusza. Niestety pada deszcz. Blok BTC 795, 155, cena KNG 2. Prawie $2, cena cash 248 KNG, co oznacza, że w przeliczeniu na złotówki jeden cash jest warty prawie 2600 zł, a to znowuż oznacza, że Kanga jest wyceniona na 65 milionów złotych. Coś tutaj pomieszałem z liczbami, musicie mi wybaczyć. To jest 154. wydanie kwadransa z Kangą. Dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać i skąd nas pozdrawiacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, pytanie z literatury w pustyni i w puszczy. Jak Staś żegnał się z Nel? Nie wiem. Panel. Bardzo dziękuję. A teraz przechodzimy do mniej poważnych tematów. Powiedz, co takiego się dzieje w świecie Bitcoina, Ethereum i w ogóle. No tak, jak zwykle. Jak zwykle coś się dzieje, jest ciekawie. Ważna rzecz. Wczoraj wydarzyła się bardzo ważna sprawa. Otóż wczoraj Bitcoin po raz pierwszy od 2 lat przekroczył swoją kapitalizację, przekroczył 50% całego rynku, więc to jest zawsze pewien dobry sygnał. Zwykle oznacza on początek wzrostów. Mieliśmy tak chyba za każdym razem, jak to się działo, to potem się zaczynały wzrosty. Bitcoin zwiększał swoją dominację, po czym później alty goniły go, prześcigały, następował znowu osiąganie kolejnego szczytu i jakaś drobna korekta. Także bardzo, bardzo ważny sygnał. Mamy dużo ciekawych wydarzeń, takich byczych. Na razie plotek, na razie potencjalnych byczych sygnałów, no ale przyszłość pokaże. Na pewno nasi niestrudzeni magicy od Painta i strzałek robią dobrą robotę, bo bardzo szczegółowo starają się wszystko opisać i znajdują wyjaśnienie na wszystko, na każdy ruch, wszystko było jasne i wiadome. Na pewno widzimy to, że Bitcoin porusza się w jakimś kanale, takim trendzie lekko spadkowym. To jest mniej więcej od kwietnia, gdy mieliśmy te poziomy w okolicach $30,000. Mamy takie poruszanie się w trendzie spadkowym, no i to jest wbrew pozorom dobry sygnał, przynajmniej według naszych tutaj magików i wieszczy, tak. Oni mówią, że nie wybiliśmy się z kanału, nie przekroczyliśmy dolnej granicy kanału, a raczej zbliżamy się do górnej. Wskaźniki różne magiczne, 3-literowe, ABC, BCD i tym podobne, RSI, wskazują na to, że będziemy mieli wybicie ponad kanał. To jest ciekawe, chociaż oczywiście nie brakuje też takich, którzy mówią, że to jeszcze nie koniec, jeszcze mogą spadki się pogłębić, jeszcze może być kilka uderzeń, ale nawet oni mówią o tym, że to już jest raczej koniec, że tutaj poziomu 20 000 to nikt nie wspomina, a przypomnę, że jeszcze niedawno słyszeliśmy, że Bitcoin ma być po 8, po 15. Słyszeliśmy, że to jest koniec Bitcoina. Tak, koniec Bitcoina. To bardzo dobrze. Jak tak mówią, to znaczy, że właśnie się zbliżamy do wzrostów. Moje takie prywatny wskaźnik jest taki, że jak ja zaczynam myśleć o tym, że chyba jednak Bitcoin zacznie spadać i że to już jest koniec, to znaczy, że dobijamy właśnie do dna, bo nawet ci najbardziej optymistyczni ludzie, jak zaczynają wątpić, to znaczy, że cel tych dużych ryb został osiągnięty, wszyscy się powyprzedawali i cena może zacząć rosnąć, więc 25 000, 24 800 to jest poziom, który ma być broniony przez byki. Wybicie ponad 27 000, 27 300, niektórzy mówią, może wskazywać na rozpoczęcie się wzrostów. Oczywiście tam dużo różnych jest zastrzeżeń. Wiadomo, trzeba pilnować, żeby mieć rację, no ale tutaj większość analityków jest zgodna. Z siecią, czy z tokenem ETH jest troszeczkę inaczej. Tutaj mamy większe wahania, ale też inne podejście do analizy niektórych analityków naszych i oni tutaj wskazują, że przebicie $1700, które nastąpiło, aktualnie jest to 1730, to jest bardzo, bardzo dobry sygnał wskazujący na to, że możemy mieć jakieś wybicie i wskazują, uwaga, magiczna liczba, $1928.
No to ma sens. Prawda? Też tak uważam, więc przybicie tej liczby ma zapoczątkować wzrosty do ponad 2000 i powrót znowu na tendencję taką wzrostową. No, dzieje się sporo w sieci ETH, Vitalik się ostatnio tam zaktywizował. Myślę, że mamy naprawdę byczy okres przed nami. Faktycznie, jak oglądałem te filmy, czy tam czatowałem z kilkoma analitykami, to żaden z nich nie miał pesymistycznego nastroju, wszyscy raczej są optymistyczni. Może to pogoda, może sytuacja na rynku, ale czują się dobrze. Dodałbym jeszcze tutaj ciekawe analizy związane z BNB. Muszę powiedzieć, że pojawiło się sporo głosów, że BNB jest w takim momencie bardzo dobrym na przygotowanie się do dużego wzrostu. No i BNB, wiem, że są plany właściwie już ogłoszone nad drugą warstwą BNB. Wchodzi optymizm, więc to są dobre sygnały. Tutaj BNB ma duży potencjał. Przypomnę, jeszcze parę lat temu BNB kosztowało kilkadziesiąt centów, w tej chwili to jest $270 i wszyscy są załamani, dlaczego tak mało. Więc I to jest $270 przy wielkiej agresji dużego brata. Tak, co trzeba oznaczać, że to jest po prostu naprawdę bardzo ciężka sytuacja, taki test, tak byśmy powiedzieli. I czwarta waluta, która się przewija i muszę powiedzieć, że ona budzi moje też takie pozytywne emocje, to jest Ripple, czyli XRP. I tutaj faktycznie ilość sygnałów pozytywnych, które się wokół tej sprawy zaczynają dziać, może wskazywać na to, że jednak SEC nie musi być taki pewny swojej wygranej. Muszę powiedzieć, że jednym z tych wielkich byczych sygnałów, które są na horyzoncie, jest właśnie ogłoszenie wyników sprawy SEC versus Ripple. Mam tutaj przeczucie, że raczej SEC nie wygra. Czy będzie patowa sytuacja, czyli jakiś tam remis, czy Ripple wygra, to zobaczymy, natomiast wygląda na to, że SEC-owi wygrać będzie bardzo, bardzo ciężko, choć z drugiej strony wiadomo, że urzędnicy mają swoje sztuczki i mogą coś zastosować. Wyobraź sobie taką sytuację, teraz mi to przyszło do głowy, właśnie jak o tym opowiadałeś, bo wszyscy wierzymy w to, że Ripple wygra. To jest po prostu nasza wiara i jesteśmy wręcz przekonani, że tak będzie. Gdybyś ty był Genslerem, miałbyś dostęp do akt, wiedziałbyś, jak przebiega spór z Ripplem, jakie są tutaj prognozy i gdybyś wiedział, że szansa na przegranie z Ripplem jest duża, to czy byś rozpoczynał batalię antykryptowalutową? No bo przecież jeżeli okaże się, że Ripple wygra, no to tak naprawdę podetnie Genslerowi skrzydła i to gigantycznie. Pamiętaj, że to jest jego praca, nie? On to sobie w ten sposób pracuje, nie musi w tle jeszcze rozwijać swojego biznesu, który... Ja rozumiem, natomiast no, to jest człowiek, który istotnie, pewnie dzisiaj coś jeszcze o tym powiemy, istotnie przekracza swoje kompetencje, najbardziej znienawidzona osoba przez świat kryptowalutowy w Stanach. Podobno przegoniła Samuela Friedmana w tym temacie, tak? Jest taki jakiś ranking. Myślę sobie, że no, chłop nie jest głupi na pewno, nie można mu dobrać inteligencji i przebiegłości, robi to wszystko celowo, myślę, że z jakiegoś nadania i w tym względzie myślę sobie, że to jest niepokojący sygnał. Nie rozpoczynałbym takiej batalii na jego miejscu, wiedząc, że mogę przegrać sprawę z Ripplem. Albo przeciwnie. Właśnie rozpętałbym na wielu frontach jak największą batalię, bo liczyłbym po pierwsze, że kurz, który się tam podniesie, przykryje ewentualną porażkę Rippla. To jest pierwsza sprawa. I druga, że nawet jeżeli z Ripplem przegra, to może na tamtych sprawach wygra i będzie mógł powiedzieć, że jest do przodu. Więc... Albo jeszcze trzeci argument, tam gdzie sędzia ma wątpliwości, być może sytuacja z pozostałymi krypto, która w tej chwili ma miejsce, może go przekonać do czegoś. Oczywiście to by oznaczało, że sędzia jest zły. A propos takich jakby optymistycznych wskaźników, jak myślisz, przyszłoroczny halving na Bitcoinie wpłynie pozytywnie, czy nie wpłynie, czy będzie neutralny? No ja myślę, że tak jak każdy halving wpłynie pozytywnie, to znaczy na wykresach wyraźnie widać, że przed halvingiem mamy już tendencje wzrostowe, chociaż takie raczej rozpędzające się i tuż po mamy gwałtowne wzrosty i osiąganie jakichś szczytów.
Odsyłam do tych analiz, które pokazują, jak to wyglądało w przeszłości. Szczegółowe analizy są bardzo ciekawe. Pamiętajmy jednak, że historia nigdy się nie powtarza, chociaż się rymuje. Tak. Jak to powiedział chyba Twain, tak mi się wydaje, ale może nie. Poprawmy, Sławku, jeżeli było inaczej. Nie wiem, co powiedział, ale wiem, co powiedział chyba Twain a propos tego, czego uczymy się z historii. Że niczego się nie uczymy. Tak. Natomiast chciałem powiedzieć, że David Dwong, nie wiem, czy wymawiam dobrze jego nazwisko, analityk Coinbase, on jakby zgłasza taką obawę, że przyszłoroczny halving wcale już nie musi być taki byczy. Uzasadnia to tym, że jest bardzo duży niepokój i niejasność, jeżeli chodzi o właśnie SEC i Stany Zjednoczone, a ja bym dorzucił jeszcze dwie rzeczy. Ja dorzucę jeszcze jedną rzecz i jedną David jeszcze powiedział. Ja dorzucam to, że teraz o ile w wartościach względnych ten podział zawsze jest o 50%, tak, że 50% dotychczasowej nagrody zacznie być wypłacane, o tyle w wartościach bezwzględnych ta różnica już jest niewielka. Mówię o Bitcoin i oczywiście wiem, że cena Bitcoina się zmieniła, ale przy poprzednim halvingu, już nie pamiętam jaka była cena, bo ona tam po prostu skakała w lewo i w prawo, natomiast to już nie będzie tak mocno odczuwalne. I druga rzecz, właśnie Coinbase twierdzi, czy ten analityk z Coinbase twierdzi, że zawsze przed halvingiem działy się jeszcze inne rzeczy, a to związane właśnie z dodrukiem pieniądza, a to związane z jakimiś kryzysami i one mogły wpływać, to mogło być tak, że ten halving był katalizatorem, a nie przyczyną. No to ja teraz powiem tak, wydaje mi się, że nie zgodziłbym się z tym panem, bo jak popatrzę, teraz szybko to sprawdziłem, taka szybka weryfikacja. Bitcoin w momencie, gdy halving był z 50 na 25, tak, czyli to był 2013 rok, kosztował $10. Czyli nagroda z 500 spadła do 250, to prawda, ale chodzi o to, że mamy, jakby ta nagroda była stosunkowo niska. Teraz w następnym, to był 2016 rok, cena wynosiła niecałe $1000, czyli nagroda z 25 000 spadła do 12,5 tysiąca dolarów. Chodzi mi o to, że 12,5 tysiąca dolarów to dalej jest więcej niż 50, jak było 50 bitcoinów. To tak, ale chodzi mi o to, że jakby ten impuls popytowy, on się pojawia dlatego, że nagle duża nagroda wyrażona w wartościach bezwzględnych, czyli na przykład 25 000 dolarów spada do 12,5. I jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. No dobra, już nic więcej nie mówię. Znaczy w wartościach bezwzględnych nadal spadek jest mniejszy. No, mniej bitcoinów się pojawia. Tak, oczywiście, bitcoinów mniej, ale ich wartość jest większa, wyrażona w dolarach, nie? Bo jeżeli nagroda wcześniej wynosiła 50 bitcoinów i bitcoin kosztował $10, no to mieliśmy cenę, to nagroda wynosiła $500. Po halvingu z 25 na 12,5 nagroda wynosiła $12,5, ale to było ponad 12 000 dolarów. Więc rośnie. Potem jak mieliśmy spadek na 6,25 w 2020 roku, to cena wynosiła około 10 000 dolarów, czyli mieliśmy 62 000 nagroda wynosiła. Dalej więcej niż przed halvingiem poprzednim. Więc oczywiście zobaczymy. Tutaj dywagacji jest bardzo dużo. Powiedziałbym, że jakbyśmy tu mieli jeszcze trzecią osobę, to nie mielibyśmy 3 opinii, a mielibyśmy ich co najmniej 9. Więc no tak. To tak jest, to dobrze. Bo to oznacza, że rynek jest zdrowy i nie ma tutaj jakichś istotnych manipulacji. Cały czas uważam, tak jak na przykład z Wiborem. Odgrzewany kotlet, ktoś ostatnio napisał, także... Ale muszę powiedzieć, że mówienie o czymś, że coś jest odgrzewanym kotletem, to jest jedna z takich taktyk erystycznych, która ma spowodować, że nawet jeżeli ktoś ma dobre argumenty, to nie będziemy o tym mówili, no bo to jest przecież odgrzewany kotlet. Nie zgadzam się z tym, uważam, że to tak długo nie będzie odgrzewany kotlet, jak długo nie będziemy mieli osądzonych ludzi, którzy oszukali innych. Po prostu. To nie możemy mówić o tym, że to jest odgrzewany kotlet. Ci ludzie, którzy wybierali WIBOR, mieli się do czegoś stosować, a jak widać są duże podejrzenia, że WIBOR nie spełniał tych warunków. Uważam, że
te instytucje, które stosowały ten WIBOR, powinny ponieść konsekwencje jak najbardziej. I chyba poniosą, wszystko na to wskazuje. No z frankami, z kredytami frankowymi wygląda na to, że tak będzie na pewno. Jak będzie z WIBOR-em, to jeszcze poczekamy, ale no bardzo byłbym zdziwiony, jakby sąd uznał, że rynek, na którym jest kilka transakcji rocznie, jest rynkiem płynnym. A propos sądu, jeden z naszych, wspominaliśmy o tym ostatnio na Kanga No Comment, jeden z naszych partnerów toczy spór z bankiem, nie powiem jaki partner i o jaki bank chodzi i też nie powiem skąd to wiem, ale toczy spór z bankiem a propos wypowiedzenia konta. Bank wypowiedział dlatego, że oczywiście nasz partner był kryptowalutowcem i uwaga, sprawa jeszcze się nie wyjaśniła, ale sąd na rozprawie przymusił bank do tego, żeby ujawnił, ilu klientom, nie wiem, w ciągu ostatnich 5 lat, czy iluś, wypowiedział konta z powodu tego, że są kryptowalutowcami. Sąd jest tym zainteresowany, bo chce zobaczyć, czy być może nie dochodzi tutaj do pewnego wykluczenia przedsiębiorców, co oczywiście byłoby niezgodne z prawem w państwie demokratycznym. Dodatkowo sąd powiedział, ujawnijcie nam wasze wewnętrzne procedury związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. Chcemy, żeby druga strona je jakby rozpoznała i zobaczyła, czy faktycznie nimi się kierowaliście przy wypowiedzeniu tego konta. No i w ogóle pokażcie kartę oceny ryzyka, bo mamy podejrzenie, że być może tej karty nie Sławek, było. takie pytanie. Załóżmy, że będziemy wiedzieli, że to jest bank X. No. W jaki sposób możemy zweryfikować, czy dane, które poda bank, będą rzetelne? No nie możemy, natomiast to by, rozumiesz, bank jest instytucją zaufania publicznego i ja wiem, że teraz możemy się z tego, ale to jest, gdyby tak było, to by, gdyby bank skłamał. Nie mówię, że skłamał. Ja myślę, że bank może nie mieć takich statystyk. I oni mogą je po prostu stworzyć na potrzeby tego orzeczenia, czy tego nakazu sądowego. I tak się zastanawiam. A to się dobrze składa, bo my akurat wiemy. Właśnie, bo my możemy na przykład poprosić ludzi, jak już będziemy wiedzieli, że możemy to ogłosić, żeby każdy, kto był klientem banku X i jemu zamknięto konto, żeby imiennie zgłosił się do naszego partnera i żeby ten partner mógł poprosić sąd o sprawdzenie, czy te osoby, które zgłosiły się do niego, czy znajdują się na liście tych osób, którym zamknięto konto z powodu używania kryptowalut. Dobra weryfikacja by była bardzo podobna do takiej, jaką przeprowadza na przykład urząd GIF albo jakikolwiek inny, prawda? No właśnie, a to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł, bo my oczywiście taką wiedzę będziemy mieli, albo mamy przecież wielu partnerów i ludzi, którzy nawet nie współpracują z Kangą, zgłasza się do nas, jeżeli ktoś im wypowie konto. Zresztą mamy taki pomysł na akcję społeczną do przymuszenia banków do tego, żeby nielegalnie przestały wypowiadać konto kryptowalutowcom. Ale właśnie, nie podajemy nazwy banku, to jest ciekawe. Jak poznamy tę statystykę, to zweryfikujemy to po naszej stronie. Bardzo, bardzo dobrze. Liczę, że zacznie się taki ruch. Ja muszę powiedzieć, że ostatnio czytałem taki artykuł jednego publicysty, który opowiadał na temat tego, że gotówka jest wycofywana. I bardzo mocno skrytykował to, że niektórzy ludzie odmawiają płacenia kartą, a płacą tylko gotówką. I nie tyle skrytykował ich, tylko powiedział, że ta akcja nie odniesie sukcesu. I myślałem, że okej, no kolejny krytykant, kolejna osoba, która po prostu lubi ponarzekać, ale on, to nawet nie było w połowie, to było na początku jego felietonu, a potem on mówi, zróbmy inaczej. Umówmy się, że przez tydzień kilkadziesiąt osób będzie chodziło do sklepu i będzie chciało płacić gotówką. I mają zrobić zakupy w sklepie, wypełnić koszyk dużą ilością, stanąć w kolejce i chcieć płacić gotówką. I jeżeli nie będzie możliwości zapłacenia gotówką, nie będzie wydane albo coś takiego, to zostawić koszyk i odejść. I mówi, jeżeli jedna osoba tak robi, w restauracji na przykład, albo w sklepie, no to nie odnosi efektu. Ale jak naraz przyjdzie przez tydzień 20 osób, 30 osób, które będą widoczne, które spowodują, że nawet na przykład punkt kasowy przestanie działać, bo nie będzie obsługa. Ja to widziałem wczoraj w jednym sklepie sieci ze sportowymi artykułami. Duża sieciówka, chyba hiszpańska, nie będę wymieniał nazwy. Tak. Słuchaj, 8 kas.
było. Jedna tylko obsługiwała gotówkę i ja przez chwilę pomyślałem sobie, kurczę, chyba się zaczęła jakaś akcja, bo tam stało z 20 osób do kolejki do płatności gotówką. Kasy na karty były puste, kasy na gotówkę 20 osób stało w kolejce i widziałem, że każdy chciał, drobiazgi mieli. Widać, ja miałem poczucie, że to są po prostu wczasowicze. No, Gdańsk tak może działać. Wczasowicze potrzebują nagle kąpielówek, czy czepka, czy okularów. Drobne zakupy, chcą zapłacić gotówką, nie chcą płacić kartą. No i sklepy były praktycznie zablokowane. Nie? Widziałem wiele osób, które wchodziło, chciało stanąć w kolejce, patrzyło na kolejkę, opuszczało, stawiało rzeczy. Także może takie akcje mają miejsce. Tak jeszcze tylko na marginesie, chyba Słowacja chce wpisać do konstytucji to, że będzie obowiązek przyjmowania gotówki. No, gdyby tak było, to chwała Słowakom. Szwajcaria już to zrobiła, czy zamierza zrobić. No pięknie. Łukasz, zmieniam temat, ale zmienię dlatego, że mamy jeszcze dużo rzeczy do obgadania. Pojawia się pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, a wiem, że o tym rozmawialiśmy, ale może ty znasz. Romax dopyta takie chłopaki, dlaczego SEC uznał BUSD za papier wartościowy? To jest bardzo dobre pytanie do pana Garego Genslera. W mojej ocenie uznanie stablecoina za papier wartościowy jest delikatnie mówiąc nadużyciem, bo jedno z pytań, które jest w tym teście, zapomniałem jak się nazywa, napiszcie proszę, jak ten test się nazywa, te 4 pytania, na które trzeba, żeby coś było papierem wartościowym, to trzeba na 4 pytania odpowiedzieć łącznie tak. Jedno z tych pytań mówi, jest takie, kupuję dane aktywo po to, żeby zarobić, czyli liczę na wzrosty, a stablecoin z definicji nie zapewnia wzrostów. Więc jak BUSD może być uznany papierem wartościowym? Huawei test. Dziękuję bardzo. Enigmada. Tak, test Huawei'a, to tam pozostałe pytania to kiedyś może omówimy, bo temat jest ciekawy. Ale Gary, jak oglądasz ten odcinek, proszę daj nam znać, dlaczego BUSD tak cię kuje w oczy, a na przykład Circle USD już nie jest dla ciebie taki bolesny, albo Tether, przy którym tak naprawdę kurz opadł i jak na razie nikt o Tetherze źle nie mówi, chociaż jeszcze pół roku temu sam wieszczyłem, że to jest koniec Tethera. Dobra, no to chyba jest taki dobry moment, żeby zaprosić Jacka, żeby nam powiedział. Tutaj się pojawia pytanie, też widziałem o jeden token Room. Podobno ty coś wiesz. Nie, ja nic nie wiem, ale myślę sobie, że Jacek będzie wiedział i nam powie, co tam takiego się dzieje. Halo Warszawa, witaj Jacku. Halo Gdańsk, witam serdecznie. No, rumu nie podajemy przed południem, to taki pierwszy komentarz. Natomiast jeśli chodzi o token Room, to z tego co mi wiadomo, dużo się dzieje w projekcie pirackim. W tej chwili nie wiem, czy mogę to powiedzieć w ogóle, więc może nie będę mówił, że toczą rozmowy jeszcze dotyczące pozyskania bardzo mocnego partnera i przygotowują się do emisji tokenów, więc to już nie powinno być tak długo. Oczywiście Room będzie podawany na kandze obficie, jak tylko projekt będzie startował, także to możemy obiecać. A jak jesteśmy już przy temacie tego testu, o którym przed chwilą rozmawialiście, to tylko ja dorzucę taki kamyczek, że to jest test z początku XX wieku, więc on nie do końca jest odzwierciedlający wszystkie fakty i wszystkie elementy, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia. Także to tylko tak, żeby może do dyskusji dorzucić. Natomiast wracam do tego, co się dzieje na Kandze. No jak chyba wszyscy wiedzą, Kanga jest tutaj pionierem w aspekcie udostępniania społeczności kryptowalutowej ekosystemu Pulsechain. Jak wiadomo, oczywiście zdecentralizowane miejsca do zakupu tokenów czy do obracania tokenami są być może bezpieczniejsze z tego względu, że mój klucz, moje krypto, jak to się mówi, tak, ale z drugiej strony następuje bardzo wielu problemów technicznych tym, którzy to robią. W związku z tym jest wielka rola zcentralizowanych giełd, które pomagają właśnie tym osobom, starając się zabezpieczać ich możliwości łatwego i prostego
kupowania tych tokenów na rynku i szybkiego z nich wychodzenia, bo znowu nie zawsze jest to takie proste. Więc tutaj Kanga odgrywa, wydaje mi się, dość wiodącą rolę na rynku krypto. Jesteśmy zdeterminowani, żeby nasi użytkownicy mieli łatwy, prosty i bezpieczny dostęp do tych najciekawszych rzeczy z tego ekosystemu. Ostatnio wylistowaliśmy taki token Incentive, który jest tam nagrodą za farmienie. Też niełatwą dla wielu do zdobycia. U nas można to kupić. Pojawił się też sushi wreszcie w parze do USDT. Od dawna to już było planowane, ale jakoś tak nie było na to czasu, ale znaleźliśmy chwilę i już można na sieci Matic sobie kupować i te tokeny sprzedawać. Jeżeli ktoś ma taką wizję, że DEX-y kiedyś będą bardzo mocno stały, no to dołożyliśmy kolejnego kwiatka do bukietu. No i mogę zapowiedzieć coś, panowie? Mogę coś zdradzić? Tak jest. No policzymy. Tak? No dobra. To działa, słuchajcie, teraz się denerwuję. To teraz zdradzę tajemnicę, że przygotowujemy się do bardzo dużego listingu w najbliższych dniach i to będzie kolejny bardzo taka aktywna społeczność zgromadzona wokół tego projektu, który mam na myśli. I to jest projekt Xen, słuchajcie, i to nie jest tylko sam Xen, ale to jest sporo rzeczy, które się z nim wiążą. Dlaczego, może nie wszyscy o nim słyszeli, ale dlaczego on jest bardzo atrakcyjny? No dlatego, że jego twórca jest Jack Levin, nie każdy to nazwisko kojarzy. Dzisiaj czytałem hipotezę, że Jack Levin był Satoshi Nakamoto, ale to bardziej z gatunku anegdot kryptowalutowych, natomiast to jest człowiek, który faktycznie był z Bitcoinem związany od samego początku, 2010 roku, ale wcześniej tworzył infrastrukturę Google, był takim bardzo mocno zaangażowanym człowiekiem w powstawanie tego wielkiego giganta, którym jest Google, a potem zaangażował się bardzo mocno w krypto i ostatnio w zeszłym roku wypuścił taki projekt Krypto dla każdego, to są tokeny, które można darmowo odbierać, totalne zdecentralizowanie i w tej chwili pracuje nad projektem blockchaina X1, to będzie bardzo ciekawe skrzyżowanie Ethereum z Bitcoinem, ale nic na ten temat więcej nie będę mówił. W każdym razie ci, którzy wiedzą, to wiedzą, dużo się tam dzieje i my będziemy również znowu na czele tego ruchu, więc przygotujcie się, będzie się dużo działo w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Super, dzięki Jacku, bardzo dziękuję za te informacje. Ja przypominam wszystkim, że my jako giełda nie rekomendujemy żadnych tokenów, nie mówimy, że coś jest warte kupienia, po prostu odpowiadamy na potrzeby społeczności. Jeżeli społeczność chce jakiś token, to zapraszamy do nas, żeby zgłaszać takie tokeny i jeżeli odpowiednia duża społeczność się zgłosi, to my zawsze chętnie wspieramy, więc stąd różne tokeny się u nas pojawiają. Uważamy, że my nie jesteśmy od oceniania. To rynek niech oceni, niech ludzie ocenią. My dostarczamy tylko narzędzi i platformy. A propos oceny rynku, jeszcze Jacek zostań na chwilę, bo śledziłem komentarze i oto jak Jacek opowiadał o Xenie, to Piotr napisał Xen, brawo, i zaraz potem Dziki napisał kolejny komentarz, dosłownie parę sekund później, Skamik wjeżdża, zatem widzimy, że mamy pełne spektrum rynkowe i lewą i prawą stronę, jesteśmy z tego powodu gigantycznie dumni, także Jacku, bardzo Tobie dziękujemy, pozdrawiamy Cię gorąco, trzymaj się. Tak, a ja myślałem, Łukasz, że to Ty byłeś Satoshi Nakamoto. No właśnie, ja myślałem, że to Ty. No więc mamy jeszcze trochę nowości na temat Kangi, ale może przepleczmy to jakimiś newsami jeszcze z rynku. Jeden bardzo ważny news, teraz kieruje się do Was wszystkich, którzy nas oglądacie teraz. Słuchajcie, polubcie ten film, dajcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie i kliknijcie w dzwoneczek. Nie tylko Kamil, nie tylko dział marketingu będzie szczęśliwy z tego powodu, ale my tutaj wszyscy chcemy zwiększać w ten sposób nasze zasięgi. Jeżeli jesteście z nami cały czas, to znaczy, że ten materiał jest dla Was interesujący. Myślę, że warto się nim podzielić, również udostępniając swoim znajomym. Także zapraszam do tego, żebyście tym drobnym ruchem wsparli nasze działania. Sławku, wracamy do newsów. Co się dzieje?
BlackRock będzie walczył o bitcoinowego ETF-a. Niektórzy w ogóle uważają, że to, że nam trochę cena bitcoina ostatnio podskoczyła, to właśnie ten news. Ten news jest o tyle ciekawy, że przecież ETF, zaraz ci poproszę o wyjaśnienie, czym jest ETF, no to jest typowe narzędzie, czy typowa instytucja, czy przestrzeń, która podlega pod SEC. A zatem, kiedy BlackRock wybiera taki moment, to oznacza, że albo coś wie, albo chce przywalić SEC-owi, albo z tym SEC-iem się wcześniej w jakiś sposób dogadał. Tak. Woli ścisłości ETF, czyli Exchange Trade Funds, to jest niepełne określenie, bo występują dwa rodzaje ETF-ów. Jeden z nich podlega pod SEC, drugi pod drugą komisję, która ma 4 litery w nazwie, ale nie pamiętam w tej chwili dokładnie jakie. Spot ETF to jest coś, co podlega pod SEC, a Futures ETF podlega pod tą drugą instytucję. Faktycznie nie mamy w Stanach jeszcze rynku spot ETF i o taki spot ETF właśnie stara się BlackRock. Ja słyszałem nawet takie plotki, że do tej pory SEC odmawiał wszystkim innym, dlatego że BlackRock ma być pierwszy. Okej. Tak, to jest taka jedna z informacji. Co to jest ETF? ETF to jest takie narzędzie, które ma umożliwić tym, którzy... Mówmy tylko o krypto. I zaznaczam od razu, że mówimy prostym językiem. Jesteśmy w telewizji śniadaniowej, także wybaczcie, proszę wszyscy puryści i inni tacy bardzo kurczowo trzymających się szczegółowych definicji. Upraszczamy sprawę, mówimy, że jak dwa pociągi się mijają, to ich prędkość się dodaje, nie wprowadzamy relatywizmu i współczynnika prędkości światła, więc w takie szczegóły nie wchodzimy. ETF taki kryptowalutowy ma służyć temu, żeby udostępnić tym, którzy działają na klasycznych giełdach, na przykład na nowojorskiej giełdzie albo na jakiejkolwiek innej, dostęp do możliwości inwestowania w kryptowaluty, czy jak to się mówi w świecie finansów, zrobienia ekspozycji na cenę bitcoina, na przykład, jeżeli mamy ETF związany z rynkiem spot bitcoina. Krótko mówiąc, ETF spotowy bitcoina odzwierciedla cenę bitcoina, jaka jest w tej chwili na rynku. Po prostu. Czyli ja mogę kupić tego ETF-a za tyle, za ile dzisiaj jest wart bitcoin i mogę go za jakiś czas sprzedać za tyle, za ile będzie warty bitcoin. Tutaj bardzo ważna uwaga, nie kupujemy wtedy bitcoina i nie sprzedajemy bitcoina, tylko sprzedajemy ETF, czyli można powiedzieć papier pochodny, który on tylko odzwierciedla, śledzi cenę bitcoina. To nie jest prawdziwy bitcoin, to jest ta główna różnica pomiędzy tym, co jest ETF-em, a co jest prawdziwym bitcoinem. Ma to swoje zalety, no właśnie taka, że wiele instytucji, wiele firm umie handlować na giełdzie nowojorskiej, umie kupować tego typu papiery, a nie umie zarządzać kluczami prywatnymi, nie umie używać giełd kryptowalutowych. Przy okazji, jeżeli jest w tej chwili jakiś fundusz, czy ktoś, kto chciałby nauczyć się w jakiejś instytucji, jak handlować na giełdach kryptowalutowych, zapraszamy do kontaktu, chętnie przeprowadzimy zupełnie darmowe szkolenia pro bono, nawet po to, żeby szerzyć wiedzę, a nie konkretnie mówić tylko o kandze. Ale to tak na marginesie. Dolp pisze, że zabezpieczeniem takiego ETF-a spot jest prawdziwy bitcoin. Tak generalnie powinno być. Tak, natomiast jak sięgniemy do różnej klasy literatury, to okazuje się, że nie zawsze musi być pełne zabezpieczenie, mogą stosować inne mechanizmy i to, jak rozumiem, zależy od regulacji, od samego funduszu, od wielu innych czynników. A Piotr jeszcze zauważył, że SEC nie atakuje bitcoina, tylko alty. Zgadza się, ale ETF oparty o bitcoina ewidentnie wchodzi już na tereny SEC-u i tutaj SEC będzie mógł mówić, że jakieś prawo było. Tak. I będzie miał pewnie rację, jeżeli się będzie powoływać na jakieś prawo. Tak czy inaczej jest to ciekawe rozwiązanie. Także ETF z jednej strony jest byczym sygnałem, bo to oznacza, że mamy coraz bardziej dojrzały rynek, jeśli chodzi o kryptowaluty. Z drugiej strony ewentualne niepowodzenie BlackRocka w założeniu spota ETF-owego może wpłynąć trochę negatywnie, chociaż mam takie wrażenie, że już tyle było negatywnych informacji, że tego typu negatywna informacja raczej nie wpłynie źle, a pozytywna na pewno da bardzo mocny sygnał taki byczy. No, zobaczymy. Dużo przed nami. Piotr jeszcze fajnie napisał, że ETF BTC to Bitcoin bez blockchaina. Coś takiego. Nie wiem, czy to jest w pełni precyzyjne, ale to jest ciekawe porównanie. Okej, Łukasz,
Nowy produkt na Kandze. Tak. Jestem podekscytowany, nie wiem, czy to widzisz w tej chwili. Tak, widzę. Widzowie to widzą, bo rozmawialiśmy o tym już od bardzo, bardzo dawna, więc chcielibyśmy w tej chwili zaprezentować nowe rozwiązania, ale zanim to zrobimy, to może napiszcie w komentarzach, jak myślicie, co nowego na Kandze się pojawi. Nie jest to nowy listing, bo tych listingów mamy kilka w tygodniu, ale jakieś nowe rozwiązanie, nowe narzędzie. Czekam na kilka komentarzy, jestem ciekaw, czy zgadniecie. A ci, którzy wiecie, nie wiem, bo nie wiem, pracujecie w Kandze, to proszę nie piszcie komentarzy, poczekajmy. Troszeczkę wspominaliśmy. Ale wspominaliśmy tak o bardzo różnych rzeczach, więc jestem ciekaw, czy się pojawi. Dajmy jeszcze 15 sekund. To ja może przypomnę zasady konkursu, który jest stałym konkursem dla naszych wytrawnych tutaj analityków, specjalistów od właśnie dokonywania analizy fundamentalnej czy technicznej ceny Bitcoina. Jak co tydzień ogłaszamy ten konkurs. Każdy, kto wierzy w swoje siły, w swoje umiejętności, jest proszony o to, żeby napisał teraz w komentarzu #kwadrat z Kangą 155 i później podał cenę Bitcoina, jaką uważa, że będzie o godzinie 9 polskiego czasu na rynku BTC do USDT na Kandze, czyli 9 rano. Ten, kto będzie najbliżej, otrzymuje nagrodę w kangach wyrażoną w wysokości 10% łapek w górę pod tym filmem i to jest ta nagroda. Liczy się tylko pierwszy wpis i nie edytujemy wpisów i wpisy można zgłaszać do końca środy, czyli mamy na to prawie 2 dni, żeby przewidzieć cenę. Może jeszcze, Sławku, powiedz, jakie były wyniki konkursu z zeszłego tygodnia? A może powiemy po produkcie, żeby jeszcze wszystkich przytrzymać. Ale natomiast muszę powiedzieć, że nikt nie zgadł. Nikt nie zgadł. Przeczytam ci tylko odpowiedzi. To jest ciekawe. Każdemu hodlerowi 10 kang w prezencie. Gdzie tam 10 milion, to jest tak ten blockchain ludzi. Blockchain ludzi to jest idea. Na blockchain ludzi składa się wiele produktów, część z nich już działa, takich jak Kanga Local, ale ma oczywiście być ich więcej. Radek napisał o Edenie. Eden to jest projekt. Z kolei Dziki napisał, że krypto pod zastaw do domu i to jest takie ciekawe. Hex peer-to-peer. Pod zastaw domu. O, faktycznie. A jest ten. Startupy. Dobra. No to nie jest to. Jest to, Łukasz, oddaję ci czyń honory. Tak, oczywiście produkt jest według nas bardzo przełomowym produktem. Wpisuje się w naszą ideę blockchaina ludzi. Wpisuje się w to, że dążymy do zwiększenia decentralizacji, ale nie technologicznej, tylko organizacyjnej i chcemy też dać każdemu możliwość stania się bankiem, również w taki sposób, że może pożyczyć swoje krypto komuś innemu. To taki preludium. Otóż faktycznie wprowadziliśmy, teraz ja muszę tutaj włączyć udostępnianie ekranu, bo uwaga, będzie demo na żywo. Czyli spodziewajmy się jakichś fajerwerków. Jak się będzie nazywał ten produkt? Produkt nazywa się Kanga Loan. Loan, czyli pożyczka. Czyli tak. Pożyczka. My stwierdziliśmy, że bardzo wiele osób dysponuje w tej chwili na Kandze środkami w stablecoinach i czeka na to, żeby dokonać jakiegoś zakupu, albo również ma w perspektywie jakiś dłuższy czas takiego czekania. Chcemy dać możliwość tego, żeby te środki nie leżały i nie marnowały się, ich potencjał nie marnował i żeby mogły udostępnić te środki innym osobom pod zastaw ich kryptowalut. Czyli jeżeli ja chcę pożyczyć od Sławka 1000 zł, to mogę to zrobić, daję Sławkowi odpowiednią część jakąś część Bitcoina jako zastaw, a Kanga jako platforma zapewnia narzędzia do tego, żeby zabezpieczyć interes Sławka, że na pewno dostanie zwrot pożyczonych mi pieniędzy, na pewno dostanie to, co ma, jeśli chodzi o odsetki, i nie zostanie z kwitkiem, a ja jestem szczęśliwy, bo dostałem pożyczkę na dobrych warunkach. Otóż Łukasz, mam do ciebie pytanie, bo powiedziałeś, że jeżeli ja przyjdę ze swoim bitcoinem i go zostawię, to mogę pożyczyć dowolne stablecoiny, czy... My w tej chwili wprowadzamy 2 ograniczenia. Pierwsze to jest, że zastawem może być Bitcoin lub Ethereum, tak, a pożyczyć można omega złotówki. Tak. To jest taki pierwsze uderzenie. Chcemy zobaczyć, jak usługa się rozwinie, z jaką adopcją się znajdzie. Od razu zaznaczam, że pula pożyczek jest ograniczona, więc może się okazać, że zostanie szybko wyczerpana
zastosowana. My specjalnie ją ograniczyliśmy, żeby po prostu móc przetestować tą usługę na zasadach rynkowych. No właśnie, bo tutaj jakby też musimy to powiedzieć, że to jest pierwszy etap. Jeżeli ktoś ma swoje omega złotówki i chciałby je pożyczać, to jeszcze tego nie może zrobić. W tej chwili my przeznaczamy swoją prywatną pulę omega złotówek. Tak. Jaką pulę? Nie powiem. Nie powiesz, ale no ona jest. No dobra, jest. no to, a jeszcze tylko mam do Ciebie pytanie, bo już się pojawiają tutaj pytania, o jakim oprocentowaniu mówimy w tej chwili? Na razie to zaraz pokażemy, jakie jest oprocentowanie. Generalnie opłata składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest za udzielenie pożyczki, to jest taka opłata sieciowa za zawiązanie zastawu i za śledzenie tego zastawu, pilnowanie, żeby ten zastaw nie spadł poniżej pewnej wartości, bo to jest ważna uwaga. Jeżeli pożyczamy bitcoina i pożyczamy środki, to nasz bitcoin jest bezpieczny tak długo, jak długo wartość zastawu jest odpowiednio większa od pożyczonej przez nas kwoty powiększonej o odsetki. Więc tutaj nie ma problemu, natomiast jeżeli ta wartość bitcoina spadnie i zbliży się niebezpiecznie blisko granicy tej wartości, to my mamy prawo, my mówię jako Kanga, my mamy prawo na to, żeby dokonać wymiany tego zabezpieczenia na złotówki po to, żeby osoba, która była właścicielem pożyczonych pieniędzy, która pożyczyła komuś pieniądze, żeby jej interes został zaspokojony, czyli żeby zwrócić pożyczkę. Nadwyżka oczywiście ze sprzedaży zabezpieczenia idzie do właściciela i ten właściciel, on też nie ma już zobowiązania, jest wszystko załatwione. Oczywiście w każdej chwili mogę dopłacić do zabezpieczenia, czyli jeżeli dałem na przykład uzupełnić, jeżeli dałem 1/10 bitcoina i się okazuje, że to się zbliża niebezpiecznie blisko granicy tej likwidacji, to ja mogę zawsze dopłacić trochę bitcoina, żeby mieć tą pewność, że nie zostanie to zlikwidowane. Albo oddać omegi. Albo oddać, w każdej chwili możemy spłacić. Zresztą ja tutaj przeprowadzę taką bardzo szybką demonstrację. Jestem już zalogowany, klikam w loan i tu mam krótkie wprowadzenie, że mogę pożyczyć. Maksymalna wartość pożyczki to 100 000 złotych. Po zaakceptowaniu regulaminu mogę wziąć pożyczkę, wybieram sobie, że biorę pożyczkę, proszę bardzo, załóżmy, że chcę pożyczyć 1000 zł. Ja tutaj w celach demonstracji przeprowadzam tą akcję 1000 zł, pożyczam, to jest minimalna kwota, jaką mogę pożyczyć. Miesięczne oprocentowanie to jest 1%. To jest odpowiedź na pytanie jednego z 1%. Widzów. Czyli no to przecież to jest poniżej, tak, można powiedzieć, że to jest poniżej inflacji, jest to pewna promocja. Wybieram sobie walutę, którą chcę użyć jako zabezpieczenie i ja wybiorę bitcoina i w czym chcę dokonać opłaty sieciowej, czyli czy chcę zapłacić w złotówkach, tych, które pożyczam, czy omega złotówkach, bo przypomnę, tutaj jest pożyczka krypto, więc mogę nie dostanę 1000 zł, tylko dostanę 1000 zł, po czym zapłacę opłatę sieciową w postaci 1%, czyli 10 zł właśnie w omega złotówkach, a nie w zabezpieczeniu. Opłata sieciowa wynosi 1%? Nie, przepraszam, opłata sieciowa wynosi 2%. Już tutaj zapłacę w walucie pożyczki. I teraz mam pełną informację na temat tego, jak wygląda moja pożyczka. 1000 zł, miesięczne oprocentowanie 1%, to oznacza, że codziennie będę płacił 33 grosze za pożyczoną kwotę. Kwota zabezpieczenia to, minimalna kwota zabezpieczenia to jest 0,0141076,9 bitcoina. Opłata sieciowa w tej chwili jest 1%, mamy promocję. Widzisz, 10 zł, kurs aktualny bitcoina 109 000 zł, a kurs likwidacji, czyli jeżeli się okaże, że bitcoin spadnie do 85 000 zł, to nastąpi zlikwidowanie mojej pożyczki, jeżeli dam zabezpieczenie to minimalne, czyli 0,014, ale ja mogę w każdej chwili dopłacić do tego zabezpieczenia jakąś kwotę. No i w tym momencie składam taki wniosek, dostałem mailem informację, że pożyczkę mogę wziąć, czekam teraz na maila, wy tego nie widzicie na szczęście. To ja odpowiem na pytanie Dzikiego, czyli ryzyko jest tylko przy spadkach, generalnie tak, no ale Dziki możesz w każdej chwili dopłacić zabezpieczeniem, albo spłacić omegi, tak jak powiedzieliśmy. Tak. Udało ci potwierdzić? Mam już tutaj maila, muszę skopiować link. My tego nie widzimy, bo to widzisz to... Niestety nie mogę kliknąć. Właśnie wziąłem pożyczkę, no i jak zobaczycie, tutaj właśnie mam informację o pożyczce, którą wziąłem, dostałem 1000 zł, 1% miesięcznie, 33 grosze dziennych odsetek.
moja aktualna wartość zabezpieczenia to 1538 zł. Jeżeli spadnie ona do 1200, to zostanie zlikwidowana, ale jak widzicie, mogę w każdej chwili dodać do zabezpieczenia tyle, ile chcę, na przykład kolejną 1/100 bitcoina i w tym momencie nie będę się martwił tym, że coś się złego wydarzy. No i widzicie, moje zabezpieczenie automatycznie wzrosło do 2600 zł, więc jestem bezpieczny. No i przychodzi moment, że chcę spłacić pożyczkę. Ale mogę mam to pytanie, zrobić. Łukasz, to kiedy płacę odsetki? Każdego dnia, na koniec dnia naliczane są odsetki w wysokości, tak jak tam było napisane, 33 groszy. Naprawdę? Tak. Więc to jest tylko tyle. Czyli jak spłacam, to nie mam odsetek już. Tak, ja w tej chwili dokonam spłaty pożyczki, mogę spłacić z portfela, albo mogę spłacić zabezpieczeniem, czyli dostanę troszeczkę mniej zabezpieczenia, tak żeby zabezpieczenie pokryło moje ten 1000 zł powiększony o dodatkowe odsetki. Spłacam w tej chwili złotówkami z portfela, klikam dalej. Czy na pewno w tej chwili mam na portfelu 1080 zł i po oddaniu 1000 zł będę miał 80 oczywiście OPLN-ów. Klikam spłać i mam już pożyczkę spłaconą. Mogę zobaczyć później sobie historię. Tutaj zobaczycie, że mam dwie, ponieważ ja tutaj zawczasu przeprowadziłem dodatkowy test wczoraj, czy na pewno wszystko dobrze działa. Mieliśmy test, udało się, dostałem właśnie maila, że dokonałem odkupu kryptowaluty i na moim portfelu w tej chwili z powrotem mam 0,2 bitcoina, bo tyle miałem, no i 80 zł omega złotówek. Jak sobie wejdę tutaj w historię, to zobaczycie, że były wzięty zabezpieczenie na poczet pożyczki, ja potem dopłaciłem 1/100 bitcoina, no i całość została mi zwrócona, mam 0,2 bitcoina na portfelu, nie zapłaciłem nic w bitcoinach, zapłaciłem wszystko omega złotówkami. Łukasz, pytanie jest takie, czy trzeba mieć KYC do pożyczki krypto? Nie. Nie, bo to jest krypto. Dobra, czy ta usługa podniesie POS dla hodlerów? No oczywiście wszystko, co robimy na Kandze, ma podnieść POS dla hodlerów. Nowe funkcjonalności, nowe listingi. Tu ktoś napisał, że wpłata jest różna od wypłaty. Karol Maszka, nie wiem o co chodzi, ale generalnie wiesz, o co może chodzić, czy nie? Nie. Okej, Karol musi napisać, co masz na myśli, ale generalnie zasada jest taka, że jak biorę, mam jeszcze kilka pytań. Maksymalna kwota pożyczki to 100 000 omega złotówek, a ja potrzebuję 120. To co mi radzisz, żebym zrobił? No możesz wziąć 2 pożyczki. Okej, właśnie, czyli tutaj rozumiem. I teraz rozumiem, że jest tak, że taką jednorazową opłatą sieciową, która teraz jest promocyjna, bo wynosi 1%, ale będzie wynosiła docelowo 2%, to jest to, co ja płacę zawsze, bez względu na to, czy pożyczam na 1 dzień, czy na pół roku. Tak. Zgadza się? Domyślnie pożyczka jest zawierana na 1 rok, czyli po roku następuje automatyczna spłata. No i oczywiście mogę to zrobić sam wcześniej, spłacić, mogę zrolować sobie pożyczkę, tutaj w ogóle nie ma problemu, mogę wziąć sobie drugą pożyczkę, którą spłacę tą pierwszą, tutaj pełna dowolność. Ważne jest to, że odsetki, które są pobierane każdego dnia, są najpierw pobierane z naszego salda omega złotówkowego, z portfelu. Jeżeli nie mam tam wystarczającej ilości omega złotówek, to wtedy drobna część naszego zabezpieczenia jest sprzedawana tak, żeby pokryć koszt odsetek, więc to jest w ten sposób są spłacane odsetki, to zapewnia to, że osoba, która pożyczyła komuś pieniądze, dostanie te odsetki, które powinna, bo ona będzie dostawała każdego dnia te odsetki. No, Wacław, czy codziennie muszę spłacić? No właśnie Łukasz odpowiedział na to pytanie. Codziennie będzie po prostu pobierane będą odsetki. Zwróćcie uwagę, że one są, no to jest taniej niż w Biedronce. No nie chcę tutaj niczego mówić. Ta pula na razie do pożyczenia, ona jakaś jest, ona nie jest mała, ale też nie jest jakaś gigantycznie duża. No jakie mogą mieć na przykład zastosowania takiej pożyczki? No, jeżeli jestem teraz przekonany, że Bitcoin jest na przykład w dołku, no to mogę sobie dokupić Bitcoina. Albo właśnie, jeżeli mam potrzebę zakupu jakichś altcoinów, albo, co również jest bardzo częstą sytuacją, po prostu muszę zapłacić rachunki. Chcę pojechać na wakacje, a jestem przekonany, że we wrześniu Bitcoin będzie kosztował $50 000, no to dlaczego teraz mam sprzedawać za 25, tak, czy za 27?
Nawet jeżeli zapłacę 2% pożyczonej kwoty, no to jeżeli ja widzę, że Bitcoin wzrośnie o 50, no to i tak jestem bardzo, bardzo dużo do przodu. Myślę, że to jest bardzo wygodna forma na to, żeby dokonywać takich odroczonej spłaty. Oczywiście to wszystko kosztuje, ale w naszym mniemaniu jest to niewspółmiernie mało do ewentualnych korzyści. No zobaczymy. Czy to już jest dostępna, ta usługa? Ta funkcjonalność jest dostępna, ja to zrobiłem na produkcji, na naszej stronie. Jeżeli ktoś nie widzi zakładki loan, to wystarczy, że odświeży sobie stronę, załaduje mu się nowa wersja naszej aplikacji webowej i będzie mógł już tą pożyczkę zawrzeć. Dobra, no to myślę, że to jest dobry moment, żeby ogłosić wyniki konkursu. Oto cena BTC na Kanze o godzinie 9 wynosiła $26 796. Nagroda to 54,5 tokena KNG i dzisiejszą wygraną zdobywa Jakub Barnik 6849. 6849 podał cenę 26 785. Jakub, gratulujemy. Proszę zgłoś się do naszego customer service. I też widziałem pytanie jednego z widzów, czy ktoś u nas wygrał 2 razy. Nie prowadzimy takiej statystyki, ale możemy to oczywiście historycznie sprawdzić. Nie mam takiej wiedzy, żeby ktoś chyba trafił. Tydzień temu ktoś się pytał o to i wiem, że ktoś napisał później na czacie, że tak, że on wygrał 2 razy. Aha, no. Z tym, że grał na 2 różnych kontach, co mi się trochę mniej spodobało, no ale powiedzmy, powiedział, że za partnerkę raz grał, a raz za siebie, czy za żonę, nie pamiętam, ale z 2 różnych kont. Zachęcamy do działania. Jak widzicie, są tacy ludzie, którym się udaje. Gratulujemy tym, którzy mają wiedzę, mają umiejętności i faktycznie pokazują, że analiza czy techniczna, czy fundamentalna działa. Ja bym tak się zapytał tej osoby, która wygrała, może powinniśmy zrobić z tego może nawet obowiązek, żeby napisał w komentarzu zwycięzca, może być w następnym odcinku, jaką analizę stosował, techniczną, fundamentalną, czy muzyczną, jak niektórzy mówią. Bardzo jestem tego ciekaw. Podziel się z nami tą informacją. Okej. Sławka, mam tutaj dużo newsów, ale ja właśnie zobaczyłem, że skończył się 3. kwadrans i zaczyna 4, znaczy już trwa. Tak, to powoli musimy chyba kończyć. Tutaj ktoś jeszcze napisał, jak tam AI Tech, czy AI Tech, czekamy nadal na nagrodę z konkursu. Wiesz może o co? Nie wiem, proszę o kontakt z naszym customer serwisem, może mniej, bardziej z projektem AI Tech, bo to zakładam, że oni ogłosili ten konkurs. Proszę zwróć się do nich o informacje. Jeżeli będziesz miał problemy, to skontaktuj się z naszym customer supportem, będziemy próbowali pożyczyć. UMG jeszcze pyta, co zrobić, gdy chce pożyczyć, kto będzie to wiedział, pożyczyć. Ty chcesz od kogoś pożyczyć Omegi, czy chcesz komuś pożyczyć Omegi? Proszę napisz, jak chcesz pożyczyć Omegi od kogoś, to teraz możesz to zrobić, bo my z naszych prywatnych środków pożyczamy w tej chwili Omegi. Tak, to będzie działało na zasadzie puli, bardzo zbliżonej do puli płynnościowej typu POS, czyli stakingu. Osoby, które będą chciały udzielać pożyczek, będą mogły wpłacać te środki na taką pulę i czerpać każdego dnia nagrody z odsetek, które wpłacają osoby, które pożyczają środki. Więc na razie ta funkcjonalność nie jest jeszcze otwarta. UMG, poczekaj, będzie taka specjalna pula płynnościowa, jeżeli produkt nas zaskoczy. Tak. Bo to właśnie tak teraz wdrażamy produkty, że testujemy je, chociaż tutaj jesteśmy entuzjastami tego produktu. Tutaj się jeszcze pojawia pytanie Adama, czy jak zamienię te pożyczone mega złotówki na złotówki, to czy bank może oczekiwać jakichś dokumentów, umów? No będzie oczekiwał na przykład dokument, może cię poprosić, chociaż uważam, że to jest w mojej ocenie nielegalne, czy niewłaściwe, może zapytać nieuprzejme, tak powiedzmy, że zapyta się, skąd miałeś złotówki i wtedy możesz pokazać dokument sprzedaży omega złotówek, czyli kryptowaluty, na złotówki i to będzie dokument, który wystarczyć powinien bankowi do tego, żeby rozwiać jego wszelkie wątpliwości. Oczywiście, że tak, takie działanie jest jak najbardziej możliwe, tak samo możemy wypłacić te środki w bankomacie, możemy wypłacić u lokalsa czy w kantorze, możemy wymienić na gotówkę, tutaj nie ma żadnych ograniczeń, możemy tą kryptowalutą omegową kupić bitcoina, kupić inne tokeny, to są po prostu zwykłe omega złotówki.
Dobra. Łukasz, myślę, że faktycznie powinniśmy kończyć. Dobrze. Bo tu się rozgadaliśmy. Trzymam kciuki za Kangalon, no i myślę, że okrzyki na sam koniec. To jeszcze zanim okrzyk, to powiem, że pod koniec tego tygodnia jadę na konferencję, na której będę miał wystąpienie. Osoby, które może będą na tej konferencji, to mogę już im powiedzieć, będzie bardzo ciekawe, mam nadzieję, krótkie moje wystąpienie o bardzo dobrym tytule Sex, Dex czy Sex 2.0. Zapraszam na tą konferencję i wszystkich tych, którzy będą chcieli ze mną porozmawiać, zapraszam później na dyskusję na ten temat. Tak jest, zapraszamy. No to jest wydarzenie organizowane przez Instytut Kryptografii. Dobra, mój okrzyk jest: używaj odpowiedzialnie kryptowalut i Kangi. Łokik, a twój? Mój standardowo BCK, Bitcoin ciągle królem, i w ten sposób chcę pozdrowić wszystkich naszych tutaj widzów. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiętajcie, polubcie, subskrybujcie, udostępnijcie, dzwoneczek, komentarz. Tak jest. I pamiętajcie, Coco Jumbo i do przodu. Do następnego odcinka. Hej! Cześć!